Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole każdego filmu i wejść w program Patron. Witam Was serdecznie. Dzisiaj będziemy malować pejzaż zimowy. Las zimą, otoczenie nieba przy zachodzie słońca, czyli bardzo ciepłego. Do tego damy troszeczkę tafli wody, która będzie odbierała dokładnie te ciepłe kolory. No i oczywiście pojawią nam się drzewa i śnieg, zaspy śnieżne. Format pracy 50 na 50 cm. Będziemy pracować oczywiście dzisiaj farbami akrylowymi za pomocą zarówno pędzli nylonowych, szczecinowych, ale także szpachelek. Praca z techniką łączoną, dosyć szybko namalowana. Mam nadzieję, że efekt u wszystkich będzie naprawdę zadowalający. Życzę Wam miłej zabawy, no i oczywiście zapraszam serdecznie do rozpoczęcia pracy. Przystępujemy do pracy. Zacznijmy od rozrysowania sobie kreseczkami wszystkich najważniejszych elementów w obrazie, czyli linii horyzontu, rzeki i ewentualnie fragmentu zieleni, tak aby ustalić kolejne miejsca na obrazie, które będą zamalowywane. Zacznę od pędzelka nylonowego, niewielkiego, odrobinę takiego bladego błękitu. I zaczynamy. Mniej więcej na tym poziomie chciałabym ustalić naszą linię horyzontu, czyli to miejsce, gdzie pozornie niebo styka się z ziemią. Poza tym pójdzie nam tutaj fragment wody, łącznie z zaspami śnieżnymi. Możemy zacząć tutaj tak perspektywicznie od takiego wąskiego miejsca i oczywiście im bliżej tutaj nas będzie się rozszerzało. I w zasadzie mniej więcej na tym poziomie pojawi nam się element lasu i zrobimy sobie od razu taką ciemniejszą plamę gdzieś w tym miejscu. Dobrze, zaczniemy więc od namalowania trzeciego planu. To jest to miejsce, które jest najdalej oddalone od naszego wzroku. Tu będzie partia nieba, tutaj pojawi się nieco ciemniejsze miejsce, które będzie sugerowało gdzieś odległy las, ale na dalekim trzecim planie. Duży pędzel nylonowy, sporo wody i biel. Zaczynamy od zagruntowania bielą naszego nieba. Przesuwam tę biel odrobinę na to miejsce, gdzie pojawi się również trzeci plan, czyli te odległe drzewa. Pomimo tego, że malujemy zimę, chciałabym, żeby to był taki delikatny zachód słońca, tak aby lekko ocieplić cały pejzaż. W związku z tym innym pędzlem dodamy troszeczkę cieplejszych barw. Proponuję odrobinę takiej bladej żółci. Ona będzie się tutaj bardzo ładnie komponowała z całością. Odrobinka ochry. I jeszcze troszeczkę fleszu, czyli takiego cielistego, bladego różu. Myślę, że wystarczy. I z powrotem wycieram o szmatkę duży pędzel i delikatnie spróbujemy to rozetrzeć.
Niebo jest już takie, zobaczcie, bardzo, bardzo delikatne, ale bardzo ładne i ciepłe. Teraz przejdziemy sobie w tą strefę nieco ciemniejszą. Tutaj będzie tak zasugerowany taki trzeci plan, las, o którym już wcześniej wspominałam, ale bardzo, bardzo daleko, przyćmiony dosłownie tym niebem i mgłą. W związku z tym odrobinę właśnie tego bladego błękitu, ale również w połączeniu z kolorystyką nieba. Dodam tutaj odrobinę fleszu, ponieważ flesz jest takim bardzo bezpiecznym kolorem, który nie będzie nam wprowadzał tego błękitu w zieleń. Gdybyśmy tutaj użyli żółci bądź nawet ochry, no niestety weszłoby nam w zieleń, a my tej zieleni na razie jeszcze nie chcemy. Chcemy pokazać tylko odległy ten trzeci plan. I też w ten sam sposób na razie delikatnie połączę wszystkie kolory. Na dole chciałabym, żeby było nieco ciemniej, w związku z tym dodam ciemniejszego błękitu i odrobinkę czerni. I postaram się również połączyć to tym dużym, szerokim pędzlem. Dobrze, zobaczcie, stworzył nam się taki pas ciekawego melanżu. To, co się dzieje daleko, musi być bardzo blade, ale to nie wszystko. Weźmiemy sobie teraz taki pędzel szczecinowy, śmieszny, zupełnie okrągły. On się doskonale nadaje do tapowania i takimi bardzo bladymi kolorami spróbujemy zasugerować, że jednak są to jakieś drzewa w oddali. Natomiast dodając nieco więcej białej farby na koniec, w zasadzie końcówki w aparcie pędzla, mogę bardzo delikatnie dotykając, tworząc takie ciekawe efekty tapowania i pokazanie w ten sposób końcówek drzew, które są lekko właśnie ośnieżone, ponieważ są bardzo, bardzo daleko. Dobrze, teraz szpachelka, długa, dosyć duża, która pomoże nam pokazać bardzo, bardzo jeszcze delikatne pnie i zasugerować, że mamy do czynienia na pewno z drzewami. Gdybyśmy chcieli pokazać nieco ciemniejsze te pnie, należy wówczas umaczać troszeczkę w wodzie szpachelkę i w farbie nieco ciemniejszym odcieniu, tak żeby farba była naprawdę rzadka. Wówczas możemy uzyskać cieniuteńkie kreski, ale jednak w ciemniejszym odcieniu niż samo wydrapywanie. Pamiętajcie, że jest to bardzo daleko, bo to trzeci plan, dlatego naprawdę jeżeli robimy kreski, one muszą być bardzo, bardzo delikatne. I jeszcze odrobinę samych tutaj koron drzew ośnieżonych, które będą delikatnie schodzić właśnie w sposób bardzo łagodny na te cieniutkie pnie. Odrobinę jeszcze poszycia lasu. Czyli gdzieś na dole również pojawia się jakaś roślinność na tym ciemnym tle, ona
ona bardzo ładnie tutaj uwidacznia nam się poprzez nałożenie takiego bladego, właśnie białego tapowania. I lekko jeszcze wychodzę taką mgłą błękitną na lewą stronę. No dobrze, moi kochani, teraz przejdziemy do ciemniejszych partii. Będziemy teraz zbliżać się ku nam, czyli tworzymy w tej chwili drugi plan. To, co jest pośrodku obrazu. W związku z tym zdecydowanie ciemniej musimy narzucić teraz kontrast. Zacznijmy sobie od nałożenia szerokim pędzlem, teraz nieco ciemniejszych barw. Skupimy się na takich kolorach jak połączenie błękitów, odrobina czerni, ale również troszeczkę ciepła. Spróbujemy dodać sobie ochry, ponieważ ochra była tutaj stosowana również w tle. W związku z tym gdzieś ten kolor musi również pojawić się w otoczce innych barw. Dobrze, stworzyłam sobie w tym momencie taki, zobaczcie, bardzo ciekawy kolor, taki troszeczkę grafik, ale leciutko ocieplony. I spróbuję sobie teraz tym kolorem stworzyć sobie podkład właśnie pod drugi plan z jednej strony. Chcę, żeby on naturalnie mi się wtapiał w kolorystykę trzeciego planu, więc bardzo delikatnie, dopóki jeszcze kolory są, popatrzcie, farby są jeszcze mokre, spróbuję zrobić takie łagodne, melanżowe połączenie. I to samo będzie się za chwilę działo po mojej lewej stronie. Tutaj będzie jeszcze nieco ciemniej, dodam więcej czerni i takiej złamanej zieleni, ponieważ ten kolor jest naprawdę bardzo głęboki. Dodajmy sobie do tego jeszcze takiego mocnego błękitu. On bardzo ładnie się będzie komponował właśnie z czernią. I nieco niżej zwróćcie uwagę, że ta linia horyzontu obniża mi się po tej stronie do samej góry, ponieważ tu pojawi się partia wychodzącego lasu i potrzebujemy mieć od razu bardzo konkretne, ciemne tło. Dobrze, teraz z tego tła powinny zacząć wyłaniać nam się już jakieś konkretne drzewa, ale może sobie zacznijmy od części po prawej stronie. Potrzebujemy do tego płaskiego pędzla. Użyjemy na razie jeszcze tych samych ciemnych barw i spróbujemy sobie zrobić wrażenie, że z tej ciemnej plamy zaczynają wyłaniać nam się drzewa. Dodamy sobie odrobinę wody. I zmiana pędzla na właśnie ten szczeciniak okrągły. Musimy stworzyć takie wrażenie, że tutaj rzeczywiście coś z tyłu się dzieje, związanego z drzewami, z ich strukturą, pomimo tego, że jest bardzo ciemno. Zaraz ten efekt jeszcze mokrej farby spróbujemy wykorzystać szpachelką, robiąc troszeczkę właśnie takich pni, gałęzi wystających.
Dobrze, i zawsze warto jest teraz nieco jaśniejszy kolor narzucić, pokazując jeszcze dodatkowo, że tam troszeczkę jakichś ośnieżonych elementów tych drzew jest. Na takim ciemnym tle zawsze doskonale wyglądają niższe małe drzewka, krzewy, takich nieco błękitach rozbielonych. One zawsze bardzo ładnie się dobrze eksponują. Również takim pędzlem poparcie można zrobić bardzo ładne poszycie, roślinność typu trawy, jakieś gałązki wystające. Wystarczy w zasadzie odrobinę potrzeć tym pędzlem w taki sposób i już mamy zupełnie inną strukturę roślinności. No i dobrze, teraz przejdziemy sobie do części tutaj lewej. Może jeszcze tutaj odrobinkę z taką żółcią dodamy elementów, tak żeby pokazać, że to niebo bezpośrednio gdzieś pojawia się również kolorystycznie na naszym śniegu i odbija się właśnie w takich samych podobnych kolorach. Przechodzimy sobie na tą część, no i tutaj znowu będziemy wychodzić na zewnątrz, pokazując, że ta wielka plama to jest nic innego jak tylko cień od wystających drzew. Mniejszą szpachelką użyjemy jasnego błękitu i bieli, pokazując, w jaki sposób może gdzieś leżeć śnieg na naszych gałązkach wystających. Na razie pracujemy jeszcze błękitami. Do takiej ostrej bieli również dojdziemy. Pamiętajcie, że śnieg ma mnóstwo odcieni i wszystko zależy tak naprawdę, czy jest w cieniu, czy jest oświetlony, jakiego koloru mamy niebo, czy jest to zachód słońca, czy jest to środek dnia, gdzie słońce ostro taką bielą świeci. Mamy tutaj tak naprawdę pełne pole do manewru, jeśli chodzi o samą kolorystykę zimy. Do czynienia zarówno z drzewami iglastymi, jak i wysokimi pniami drzew liściastych, które po prostu zostały gdzieś tam ogołocone zupełnie z liści, więc warto w takim lesie pokazać różnorodne drzewa.
Szpachelką możemy to zrobić bardzo efektownie. Ona jest taka zostawiająca czasami pewne właśnie niedomówienia, niedociągnięcia światełka. Wówczas obraz wygląda jeszcze bardziej tak naturalnie, realistycznie i malarsko. Można zarówno szpachelką, jak i pędzlem tworzyć jakieś większe pnie. Tutaj zrobimy na przykład pień, który pojawi nam się z tyłu. Będzie leciutko z takim błękitem pokazany. Cienkim kałaneczkiem możemy powyciągać jakieś delikatne na przykład gałązki jeszcze. Dobrze, kochani, teraz tak, zrobimy sobie odrobinę podkładu tutaj pod śnieg, ponieważ chciałabym, żeby po tej stronie był taki naprawdę ładny, biały, czysty śnieg, natomiast na środku pojawi nam się taka woda leciutko oblodzona, która przyjmie oczywiście kolory naszego nieba, stąd tutaj i tutaj na dole pojawi nam się takie ciepłe światło. Obraz dzięki temu będzie wyglądał naprawdę bardzo tak pozytywnie, cieplutko, pomimo tego oczywiście, że mamy do czynienia z zimą. Nałożymy sobie odrobinę błękitu. Warto jest zawsze zaczynać tak naprawdę od błękitu, nawet malując właśnie podkład pod śnieg, dlatego że nakładając później biele, mamy możliwość pokazania tak naprawdę właściwego światła. Śnieg może mieć różne odcienie, może w różnych załamaniach, w cieniach pokazywać się jako taki kolor wręcz mocny, błękitny, czasami lekko przyćmiony różną kolorystyką, czy brązami na przykład ciepłymi. I to samo po tej stronie, możemy z odrobiną fleszu jak najbardziej teraz popracować, ponieważ tutaj pojawią się cieplejsze odcienie. Wychodzę delikatnie do góry. Dodamy sobie trochę więcej czystej bieli. I na dole podobnego jeszcze koloru błękitu. Zrobimy sobie więcej tego chłodniejszego odcienia, tak żeby kolorystyka ładnie nam się ze sobą połączyła. Możemy sobie nawet tutaj troszeczkę dodać czerni, tak żeby zrobiło się naturalne przejście kolorów.
drzewek również bardzo ładnie się tutaj komponują. I przechodzimy sobie teraz już do naszej wody, ponieważ dobrze by było teraz zrobić już pierwsze takie zaznaczenia kolorystyczne. Woda będzie bardzo kontrastowa, ona będzie odbijała zarówno ciemne drzewa, cienie, jak i to, co dzieje się tutaj, czyli na naszym niebie. Najpierw dam biel jako taką podkładową farbę. Zrobimy sobie taki szybciutki grunt bielą, dzięki temu kolorystyka będzie bardzo podobna do nieba i łagodna. Zawsze łatwiej jest wejść ciemnym w jaśniejsze kolory, pamiętajcie, niż odwrotnie. Odrobinę od razu fleszu. Ten flesz powinien nam się tutaj w zasadzie wzdłuż całości pojawić. Na pewno ciepłej żółci, czyli to, co działo się na górze. I jeszcze odrobinę wzmocnienia bielą. Teraz myjemy pędzel. Musi być czysty, wycieramy o szmatkę, tak żeby nie był za mokry. No i delikatnie oczywiście łączymy barwy, tak jak w przypadku nieba. Nadmiar farby również nawet możemy zdjąć, wytrzeć o szmatkę i delikatnie, leciutko wprowadzamy kolor. Dobrze, mamy już jasny kolor, teraz musimy wprowadzić odbicia. Także ciemne elementy, które nam się pojawiły w obrazie, również muszą znaleźć swoje miejsce tutaj, zarówno w różnych elementach cieni, tam gdzie będą schodzić sobie takie skarpy prosto do wody. Pewne uniesienia terenu dają nam również cień. My sobie od razu powyznaczamy już te cienie. No i drzewa, które się pojawiły tutaj, pnie również muszą jak najbardziej znaleźć swoje odbicie. Leciutkimi pociągnięciami oczyszczonego pędzla troszeczkę będziemy je rozmywać, tak żeby pokazać, że to są jednak odbicie w tafli wody. Na razie wystarczy, woda powinna sobie przesychać, natomiast my skupimy się teraz na położeniu bieli, bo przecież chcemy pokazać zimę. Spróbujemy teraz szpachelką nałożyć troszeczkę takiej czystszej bieli, która pokaże nam ten właściwy śnieg oraz delikatne zaspy, które pojawią się tuż przy brzegu naszej rzeki.
Pamiętajcie, że pracując tutaj przy samym dole, przy krawędzi, zawsze należy przytrzymać sobie blejką tutaj na samym fragmencie wystającej sztangi, tak abyśmy mieli możliwość dobrego manewru szpachelką, żebyśmy nie mieli tutaj żadnych ograniczeń. Dobrze, pierwsza warstwa już jest nałożona. Jedziemy teraz sobie na drugą stronę. Dobrze, pierwsza warstwa śniegu została nałożona. Oczywiście ten śnieg będzie musiał nam przesnąć na tych grubych fakturach, tak żebyśmy mogli sobie jeszcze manewrować oczywiście kolorem. Natomiast w międzyczasie, tak jak to będzie schło, wprowadzimy sobie jeszcze tutaj na pierwszym planie drzewa, które są dosyć istotnym elementem. One będą skupiały nam właśnie na sobie wzrok. Najpierw zaznaczę je szpachlą, one będą wychodziły już mniej więcej od tego miejsca. I tutaj będzie jeden pień. A tutaj się pojawi drugi. I zaraz je sobie będziemy malować. Pojawiają się, zobaczcie, stosunkowo nisko właśnie dlatego, że jest to pierwszy plan, czyli najbliżej naszego wzroku. Spróbujemy je sobie namalować po prostu pędzlem, najpierw zaznaczając szerokie pnie ciemnym kolorem. I z drugiej strony, drugie drzewko, to są takie bliźniacze drzewka dwa. Z jednej strony nabiorę teraz jaśniejszego, a z drugiej ciemniejszego koloru i dzięki temu od razu wyznaczę sobie taką linię światła od strony nieba. I to samo z drugim drzewkiem. W ten sposób bardzo ładnie w zasadzie i szybciutko można pokazać dobre oświetlenie. Dobrze. Teraz mała szpachelka. Spróbujemy ją odnaleźć. Jest. I tą małą szpachelką teraz powyznaczamy sobie tak troszeczkę jaśniejszych jeszcze elementów. Pokażemy właśnie biały śnieg, który gdzieś tutaj na naszych pniach się pojawił.
Ta szpachelka da nam właśnie taką bardzo ciekawą możliwość pokazania od razu struktury drzewa. Możemy od razu pokazać jakieś sęki na drzewie, również szpachelką, gdzieś fragmenty gałązek wystających. Odrobina takiej lekko zgniłej zieleni, brązu, czerni może się tutaj gdzieś na dole pojawić. I to samo z drugim drzewkiem. Naczając szpachelkę możemy robić zdecydowanie bardziej cieńsze kreseczki. Musi być farba naprawdę rzadka i uderzamy szpachelką właściwie o paletę, o samą granicę, o kant tej szpachelki. Wówczas mamy możliwość pokazania naprawdę takich bardzo cieniutkich, różnych elementów. Te drzewka są tutaj na pierwszym planie, więc w zasadzie dobrze jest pokazać nawet gdzieś jakieś małe, drobne elemenciki. Dobrze. Po tej stronie też chciałabym zrobić takie cieniutkie jeszcze drzewa, ale nieco dalej postawione. Popatrzcie, tutaj brakuje nam jakichś takich właśnie jeszcze drobnych elementów, które zbudują nam dobrze kompozycję naszej pracy. Myślę, że takie drzewka ustawione gdzieś cieniuteńkie obok siebie tutaj doskonale sprawdzą się, tworząc nam właśnie dobrą kompozycję naszej pracy. Również dodamy odrobinę jeszcze innych odcieni, na przykład błękitów, troszeczkę cienia na śniegu pokażemy również. I leciutkie tapowanie tutaj bardzo nam się również przyda. Weźmiemy sobie właśnie jakiś taki duży szczeciniak, który da nam bardzo delikatny rodzaj tapowania, ale musimy dołożyć sobie na pewno jeszcze białego koloru, bo tej bieli zimą idzie naprawdę sporo.
Jeszcze troszeczkę takich bardzo delikatnych, cieniuteńkich gdzieś właśnie w oddali gałązeczek, żeby nie było tak, że są tylko i wyłącznie puste, takie długie pnie. Maźnięcia tym pędzlem powodują wrażenie gdzieś jeszcze dodatkowej, ciekawej roślinności. Popatrzcie, która jest delikatnie właśnie oblodzona, ośnieżona. Ona będzie nam tutaj pojawiała się jeszcze przy samym lesie. Będzie takim bardzo ładnym, również ciekawym łącznikiem tego śniegu i roślinności. Trawy, które mogą gdzieś jeszcze być oblodzone, patyczki. To wszystko w sposób naturalny przecież dzieje się w lesie i możemy to doskonale właśnie taką techniką również pokazać. Dobrze, moi kochani. Teraz tak, jeszcze tutaj troszeczkę więcej zdecydowanie musimy wprowadzić cienia, tak aby stworzyć taki silniejszy kontrast, szczególnie tutaj bliżej pierwszego planu. Posłużę się troszeczkę brązem, również tą zielenią, która się nam tutaj pojawiła. Właśnie ten kontrast powinien się zawsze pojawiać im bliżej nas, tym większe kontrasty, ponieważ lepiej tak naprawdę widoczne są wszystkie kolory, zarówno światło, jak i cień.
Znowu popracujemy sobie jeszcze troszeczkę białą. Pokażemy trochę jeszcze więcej śniegu białego i świateł na wodzie. Tą malutką szpachelką pokażemy troszeczkę takich zasp, czyli nieco wzmacniamy sobie strukturę i tworzymy z tego takie bardziej obłe kształty, pokazując właśnie charakterystyczną strukturę samych zasp, czyli takich obłości wynikających z tego, jak ten śnieg się nam układa. To, co jest pod spodem, już zdążyło troszeczkę podeschnąć, więc możemy łatwiej w tej chwili popracować. I często właśnie na wodzie, na różnych wypukłościach, delikatnie wystających elementach z naszego brzegu pojawiają się właśnie takie półokrągłe zaspy. Bardzo delikatnie musimy teraz już popracować sobie samą szpachelką, w niektórych miejscach dosłownie ledwo dotykając, tworząc takie płaskie, ładne struktury właśnie pokazujące, że tam leży bielutki śnieg. Po drugiej stronie również pokażemy jeszcze zaspy. Tutaj musimy za każdym razem przecierać już szpachelkę tak, żeby rzeczywiście ta biała farba pozostała biała, a nie była zbrudzona, bo nie uzyskamy wtedy tego efektu czystości. Pokażemy również troszeczkę takich właśnie pięknych, białych światełek teraz na samej wodzie. Sobie odrobinkę fleszu, który nam jeszcze tak wzbogaci ten kolor, pokazując również odbicia tego, co mamy tutaj pięknego na niebie. No i oczywiście musimy jeszcze troszeczkę pamiętać o cieniu na naszym śniegu. Jeżeli światło pada po tej stronie, to tutaj jak najbardziej ma prawo pojawić nam się ten śnieg w kolorze jakiegoś odcienia błękitu chociażby.
cienie, gdzie odrobinka kontrastu. No dobrze, moi kochani, będziemy zbliżać się do końca naszego obrazu. Wymalowaliśmy dzisiaj zimę, właściwie zimowy pejzaż w lesie przy zachodzie słońca, gdzie mieliśmy do czynienia z kolorystyką zarówno zimną, jak i ciepłą, czyli śnieg pokazany troszeczkę w taki inny sposób. Mam nadzieję, że podobała Wam się praca i pobawicie się podczas malowania zimowej aury. Zapraszam oczywiście Was serdecznie do oglądania kolejnych filmów.